Taormina czy Syrakuzy? Bardzo często wśród turystów, którzy przyjeżdżają do Katanii, pojawia się właśnie ten dylemat. Którą część wyspy zwiedzić, albo którą część wyspy zwiedzić jako pierwszą? No, my lubimy starocie, a Syrakuzy, no to jedno z najstarszych miast. No, w XVI wieku pojawiły się tutaj pierwsze ślady człowieka, a w VII wieku Grecy z Koryntu założyli tutaj właśnie kolonię. Miasto rywalizowało o wpływy z Atenami i z Kartaginą i mimo, że w III wieku przed naszą erą poddało się Rzymianom, to ten antyczny grecki charakter naprawdę czuć w tym mieście. Więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, razem z najsłynniejszym mieszkańcem tego miasta, czyli moim kumplem Archimedesem, zapraszamy Was na wycieczkę uliczkami Syrakus i innych miasteczek, które zobaczymy przy okazji wizyty w tej części wyspy. Śniadanko Caseificio Borderi, kultowe miejsce w Syrakuzach i w ogóle kultowe miejsce na Sycylii. Słynie z kanapek, z panini. Jest takie całkiem solidne, bo to jest jakby jedna porcja, taki kawałek podany w takim pudełeczku. Mamy zamówione dwa rodzaje. Ceny wahają się tak od 5 do 10 euro za taką bagietkę, taką kanapkę. Słyną tutaj z produkcji własnych serów i od 90 lat robią te kanapki. I nawet tutaj jest szef, starszy pan, który cały czas robi show robiąc te kanapki. Mam nadzieję, że uda nam się tam jeszcze wejść i to zobaczyć. No i co, no? Ja mam takie z mortadellą i wziąłem jeszcze oczywiście, tak jak lubię, na ostro, z peperoncino, więc mały gryz. Pyszne pieczywo. Pyszna mortadela. No super, lecimy i lecimy w Syrakuzy. Jak będziecie mieli dużo czasu i będziecie sobie spacerować po dzielnicy Ortiga, to zapewne dotrzecie również na jej koniec, gdzie znajduje się twierdza Maniacze. Ona powstała w XIII wieku na zlecenie Fryderyka II ze Szwabii, ale jej nazwa pochodzi na część pewnego generała bizantyjskiego Giorgio Maniacze, który na krótki czas odbił Sycylię z rąk Arabów. Jeśli popatrzymy sobie na architekturę tego miejsca, no to tak klasycznie, trochę podobnie do arabskich budowli, plan kwadratu, 4 wieże i na tle jej historii ona zawsze wracała do takich funkcji militarnych. Była bunkrem, była więzieniem, pełniła funkcje obronne. Na szczęście dzisiaj mamy spokojniejsze czasy i o funkcjach obronnych można zapomnieć, a twierdza może posłużyć nam jako świetny punkt widokowy i na morze, i na średniowieczną dzielnicę Ortiga, i także na fajną miejscówkę do zdjęć. Niestety nam pogoda dzisiaj niezbyt sprzyja, ale myślę, że jeśli będziecie tutaj w pełnym słońcu, to ten widok może Was zachwycić. A oto najsłynniejsza i najbardziej niezwykła fontanna w Syrakuzach, czyli fontanna Arteusy. Kim była ta postać? Arteusa była nimfą, towarzyszką Artemidy i zakochał się w niej Bóg Alfeusz. Był to bóg greckiej rzeki. Arteusa przestraszyła się, a kiedy dowiedziała się o tym Artemida, to zamieniła ją właśnie w takie słodkie jeziorko, które jest bardzo blisko morza. I podobno, według legendy, czasem w tej sadzawce, w tej fontannie pojawiają się pewne bąbelki i to znak, że właśnie Alfeusz próbuje połączyć się z wodami Arteusy. Jeśli chodzi też o takie legendy, to prawdopodobnie, jeśli wrzucicie kwiaty do rzeki Alfeusz właśnie w Grecji, to pojawią się one właśnie tutaj w tym jeziorku. Ale legendy legendami, dlaczego to miejsce jest jeszcze tak niezwykłe? Ano dlatego, że jest to jedno z niewielu miejsc w całej Europie, gdzie tak całkiem spontanicznie rośnie sobie papirus. Zresztą w ogóle w Syrakuzach jest też Muzeum Papirusu, więc gdybyście mieli czas i ochotę, to możecie sobie go zobaczyć. I oczywiście są pamiątki. Pewne magnesiki, zakładki do książki, właśnie też wykonane z papirusu, właśnie ze względu na to, że on sobie tutaj rośnie. Ale dlaczego rośnie akurat tutaj, a nie w innych miejscach? Bo tutaj jest bardzo specyficzny mikroklimat. Jest płytkie jeziorko, blisko morza, a jednak słodka woda, no i ciepełko. Piazza Duomo to serce miasta i przywołuje w naszych wyobrażeniach czasy, kiedy Syrakuzy miały naprawdę duże znaczenie w świecie. Natomiast dzisiaj, zwłaszcza o tej porze roku, jest
jest tutaj, bym powiedziała, troszeczkę smutno. Wyobrażam sobie, że kiedy jest więcej słońca, to te wszystkie kawiarnie dookoła tętnią życiem i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ale niezależnie od pory roku, jeśli tutaj będziecie, no to zwróćcie uwagę na dwie budowle. Oczywiście pierwsza to katedra. To, co jest ciekawe, to katedra powstała na ruinach wcześniejszej katedry, świątyni, nie katedry, świątyni poświęconej Atenie z 480 roku przed naszą erą. I co jest właśnie ciekawe, to połączenie tej starożytności z barokiem, dlatego, bo są tutaj kolumny w stylu doryckim, a tuż za nimi jest taka monumentalna fasada, niestety dzisiaj w remoncie, ale jak tak sobie między rusztowaniami zerknęliśmy, to naprawdę robi to wrażenie. I kolejna ważna budowla to Kościół Świętej Łucji. Mieliśmy w ogóle taką zabawną dość sytuację przy obiedzie, gdzie przy stoliku obok siedziały dwie pary, jedna właśnie tutaj z Włoch, a druga ze Stanów Zjednoczonych. No i ta ze Stanów Zjednoczonych pyta mieszkańców, lokalsów, co tutaj można zobaczyć w Syrakuzach. No i oni mówią oczywiście katedrę. Oni mówią, no w zasadzie każde włoskie miasto ma katedrę. I to jest prawda, ale uważam, że to warto zobaczyć ze względu na to, że to połączenie tych starożytnych, antycznych kolumn z barokowym wnętrzem jest naprawdę niezwykłe i ja nie przypominam sobie, żebym gdzieś widziała coś takiego, a wstęp kosztuje jedynie 2 euro. I za mną Kościół Świętej Łucji, czyli patronki Syrakus. Kim ona była? Była młodą dziewczyną, która złożyła śluby czystości, ale zakochał się w niej pewien młodzieniec z Syrakus, a że ona odrzucała jego zaloty, to ten z zemsty doniósł władzom, że jest chrześcijanką. A było to za czasów panowania cesarza Dioklecjana, który wpisał się w historię jako ten, który właśnie tych chrześcijan dość mocno prześladował. Zresztą o nim pewnie będzie odcinek ze Splitu, jeśli w końcu go nagramy, ale myślę, że nagramy, bo ten pałac Dioklecjana w Splicie robi naprawdę ogromne wrażenie, a tymczasem idziemy zwiedzać dalej Syrakuzy. Syrakuzy to naprawdę niezwykłe miasto. Czuć tutaj oddech historii na każdym kroku. W okresie klasycznym było to jedno z najpotężniejszych greckich miast na Sycylii. To ono właśnie rywalizowało o wpływy z innymi polis i to tutaj działał genialny wynalazca, matematyk Archimedes. I to właśnie po tych uliczkach prawdopodobnie kiedyś biegał nago krzycząc Eureka, czyli znalazłem, kiedy odkrył prawo wyboru. A na placu znajduje się potężna fontanna, która opowiada historię, o której Wam już wspominałam, a mianowicie jak Artemida zamienia swoją nimfę Arteusę w oczko wodne. A oto i najstarsza świątynia dorycka na całej Sycylii, świątynia boga Apollo. To, co jest niesamowite, to to, że powstała ona w VI wieku przed naszą erą, a jako zabytek w zasadzie została uznana dopiero na początku XX wieku. Wcześniej zmieniała swoje funkcje. Za czasów panowania chrześcijan była przekształcona w kościół, potem za czasów panowania Arabów w meczet, potem kiedy panowali tutaj Normanowie znowu wróciła do funkcji kościelnych, za czasów panowania Hiszpanów były tutaj koszary, a teraz możemy podziwiać jakby tą myśl technologiczną tamtych czasów, bo taka jedna kolumna dorycka ważyła 40 ton, więc to jest naprawdę konkret. Historię i geniusz myśli tamtych czasów starożytnych, antycznych i późniejszych naprawdę czuć w Syrakuzach. Ale jeśli chcielibyście tak namacalnie zobaczyć pewne realizację projektów Archimedesa czy Leonarda da Vinci, to w Syrakuzach jest muzeum, gdzie stworzono modele na podstawie właśnie projektów tych wybitnych naukowców tamtych czasów. Natomiast niestety na ten moment jest ono nieczynne, więc możemy się domyślić, że chyba działa tylko w sezonie, a w takim okresie zimowym zamknięte na 4 spusty. I oczywiście musicie koniecznie przyjść na targ w Ortigi, bo on jest takim targiem jak za dawnych czasów. Sprzedawcy wykrzykują tutaj, zachęcając, żebyście kupili akurat u nich ryby, warzywa, owoce, przyprawy. Zapachy unoszą się naprawdę genialne i to tutaj jest miejsce z fantastycznymi kanapkami. Będąc w Syrakuzach, oczywiście trzeba zobaczyć starówkę, która mieści się na wyspie Ortigia, której nazwę moglibyśmy przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu jako Wyspa Przepiórek. Jest ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest naprawdę niesamowita, ale oprócz starówki ma coś jeszcze. Park archeologiczny, antyczny park, w którym właśnie teraz jesteśmy.
Zaraz pójdziemy zobaczyć teatr grecki, ale zanim to nastąpi, jeszcze jedno bardzo ciekawe zjawisko. Sztuczna jaskinia, 65 metrów w głąb, która nazywana jest uchem Dionizosa. Dlaczego tak? Według legendy tyran Dionizos podobno właśnie tutaj przetrzymywał swoich więźniów, a ze względu na fantastyczną akustykę tego miejsca, wszystko, co zostało powiedziane w środku, było idealnie słychać właśnie tutaj na zewnątrz. Miejsce to fascynuje, bo podobno, jak to w każdej legendzie, jakieś ziarno prawdy jest. I właśnie Grecy podobno wykorzystywali także to miejsce właśnie do takich celów, trzymali tutaj więźniów i dzięki temu, że poznawali ich plany, byli w stanie przewidzieć kolejne ruchy. Kasia stoi tam i słyszy właściwie każde moje słowo, pomimo tego, że jestem 60 metrów od niej na samym końcu jaskini. Wow, mega. Jest i Wielki Teatr Grecki, absolutne, fenomenalne dzieło tamtych czasów. Wzniesiony w V wieku przed naszą erą, chociaż wzniesiony to może nie najlepsze słowo, bo on w zasadzie jest wykuty w skale. 67 rzędów, mógł pomieścić 24 000 widzów, więc no naprawdę konkret. I to tutaj podobno wystawiał swoją tragedię Persowie Aeschylos. I tradycja ta pozostała do dzisiaj, bo co roku w maju i w czerwcu nadal odbywają się tutaj inscenizacje greckich tragedii. W parku jest trochę pozostałości budowli, które naprawdę pobudzają naszą wyobraźnię. I jedną z nich jest na przykład gigantyczny ołtarz Hierona II, który, no, jak sama nazwa mówi, służył temu, żeby składać na nim ofiary. I na tym ołtarzu mogło się pomieścić nawet 450 byków. Po Grekach przyszli Rzymianie, no i oczywiście musieli postawić sobie swój teatr. I to nie byle jaki, bo jest to trzeci co do wielkości teatr rzymski na świecie. Pierwszy jest Koloseum, potem arena w Weronie. Ale Grecy, to wiecie, kulturka, przedstawienia, a tutaj krwawe igrzyska, więc potrzebowali rozwiązania, które będą trochę inne niż w tym teatrze greckim, no bo tutaj trzeba było zbudować także tunele, którędy wychodziły i dzikie zwierzęta, i gladiatorzy, którzy stawali tutaj do walk. Zdecydowanie robi to wrażenie. Tutaj czuć, że nie było miękkiej gry. Wstęp do tego całego parku Neopolis kosztuje 14 euro, więc nie tanio, ale myślę, że warto to zobaczyć, bo no, to jednak takie świadectwo tych antycznych czasów. Nie mamy tego na co dzień. Przed nami kolejne miasteczko, które już po tym, co zobaczyliśmy przy wjeździe, wiem, że będzie absolutnie zachwycające. To miasteczko Noto. Noto, czyli po włosku znany. I jeśli wierzyć legendom, to podobno zostało założone przez uciekinierów stroi. Początkowo greckie, potem rzymskie. Miało też w swojej historii czas, kiedy przez 200 lat panowali tutaj Arabowie, było miastem muzułmańskim. Potem po 200 latach panowania Arabów oddało się w ręce Rogera I, ale takim najtragiczniejszym punktem w historii było trzęsienie ziemi w 1693 roku, które kompletnie zniszczyło miasto. I pomimo tego dramatycznego wydarzenia, to stało się ono takim punktem zwrotnym w historii Noto, bo można powiedzieć, że powstało ono jak Feniks z popiołów, gdyż zostało odbudowane w barokowym stylu. I na ten moment mówi się, że właśnie Noto jest takim barokowym ogrodem, absolutną perełką, jeśli chodzi o sycylijski barok, wpisany nawet na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc myślę sobie, że będziemy mieli tutaj co oglądać. Porto Reale, czyli brama wjazdowa do miasta, która zaprowadzi nas na ulicę Vittorio Emanuele. Bardzo specyficzna ulica, ponieważ została ona już w zamyśle, kiedy budowana, podzielona na 3 części. Jedną dla duchowieństwa, drugą wyższą dla wyższych sfer, no i tą najniższą dla takich zwykłych ludzi, dla biedoty po prostu. Jeśli chodzi o bramę, to zwróćcie uwagę na 3 szczegóły. Wieża, pelikan i pies. Pies no to oczywiście symbol lojalności, wierności. Wieża była symbolem władzy i pelikan poświęcenia. Noto zbudowane jest z wulkanicznej skały, tufu, które ma w słońcu taki miodowy kolor.
Klimat jest bardzo fajny, są w ogóle głośniki takie miejskie, więc w całym mieście jest taka sama muzyka, więc jak będziecie się przechadzać po tym mieście, to to jest takie miasteczko jak z filmu, jak naprawdę z kadru filmu, właśnie takie wolno, spokojnie. No jest bardzo dużo kościołów. Pierwszy z nich to kościół świętego Franciszka z Asyżu, jak na barok wyjątkowo skromny. No to zdecydowanie stoi kościołami, jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że jeden z naszych subskrybentów będzie zachwycony, ale ci, którzy lubią architekturę sakralną, naprawdę będą mieli tutaj co robić. Ale taki najbardziej reprezentacyjny jest oczywiście katedra świętego Mikołaja, największa w całym mieście. Katedra barokowa, ale wiąże się z nią taka historia, że w 1990 roku podczas trzęsienia ziemi została uszkodzona. Niby trochę delikatnie, ale zarówno konserwator zabytków, jak i biskup trochę to zignorowali i 6 lat później zawaliła się kopuła. Biskup i konserwator zabytków zostali ukarani. Biskup został przeniesiony do innej parafii, żartuję, dostali wyrok w zawieszeniu, a katedra została cegła po cegle odbudowana z zachowaniem technik, które były wykorzystywane w baroku, czyli wszystko robiono tutaj ręcznie. Kościół Najświętszej Marii Panny, Montevergine, Kościół Świętego Karola, Kościół Świętego Dominika, Katedra Świętego Mikołaja. Ale oprócz kościołów są też budynki użyteczności publicznej, jak na przykład ratusz, który jest za mną, Palazzo Ducezio, który jest takim stylem neoklasycznym, bardzo eleganckim. Też zbudowany z tej skały wulkanicznej, która z jednej strony jest naprawdę bardzo efektywna, taka właśnie miodowa barwa, bardzo ładna, z drugiej strony nie jest zbyt trwałym materiałem, więc tutaj co chwilę coś jest w renowacji. Palazzo Nicolaci di Villa Dorata, kolejny przykład barokowej budowli, ale świeckiej. Pałac jest naprawdę imponujący. Czuć pieniądz. Tutaj widać te każde zdobienia. Zwróćcie uwagę na balkony. Każdy podtrzymywany przez inne postaci. Niesamowite. W środku 90 różnych sal. Można go zwiedzać. Obecnie mieści się tam m.in. galeria obrazów i biblioteka. A sama ulica, przy której stoi, też jest niezwykła, bo jeśli będziecie tutaj wiosną, to jest ona sceną dla festiwalu kwiatów i mieszkańcy układają całe dywany kwiatowe i przeróżne obrazy właśnie z kwiatów. Dotarliśmy do Modiki, kolejnej barokowej perełki, stolicy czekolady sycylijskiej, sycylijskiego baroku i miasta naprawdę z niezwykłym klimatem i niezwykłą architekturą. To, co widzicie tutaj, to panorama miasta, które Stare Miasto podzielone jest na dwie części. Modica Alta, wysoka i jest naprawdę wysoko. Tutaj cały czas się idzie schodami w górę. To jest niezły trening. Jeśli chodzi o zwiedzanie tego miasta w lecie, to powiem Wam, że jest to naprawdę spory wysiłek, bo nawet teraz w zimie ten trening dał nam w kość, ale spokojnie. Jeśli chcielibyście zobaczyć tutaj najważniejsze rzeczy, a nie spocić się, nie zmęczyć, to jeździ pociąg, który obwiezie Was po najważniejszych barokowych zabytkach miasta, a jest naprawdę tutaj co oglądać. Modica nazywana jest miastem 100 kościołów. Pewnie 100 ich aż nie ma, ale co kawałek kościół jakiś jest. Myślę, że to tak jak w Noto. Parę metrów i następny kościół. Natura dla Moniki nie była zbyt łaskawa. Najpierw trzęsienie ziemi w 1693 roku, które spowodowało odbudowę miasta właśnie w takim barokowym stylu, ale to nie koniec takich naturalnych kataklizmów. W 1902 albo 1903 roku dwie rzeki, które tutaj płynęły, kompletnie wylały, zginęły dziesiątki osób, a architektura została zniszczona, a rzeki przepływały dokładnie przez środek miasta. Jak widzicie teraz tą główną ulicę, Corso Umberto, to właśnie tam kiedyś było koryto rzeki. Po tym kataklizmie władze miasta postanowiły zasypać koryto rzeki i puścić w jej wody tunelami podziemnymi, więc jak będziecie spacerować po mieście, to musicie pamiętać, że nadal pod waszymi stopami płynie woda, ale jest już uregulowana i kompletnie bezpieczna dla tej przepięknej architektury.
Katedra Świętego Jerzego w Modice naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza ta fasada z dzwonnicą. Wejście jest zupełnie za darmo, tylko jeśli będziecie chcieli wejść na dzwonnicę, to musicie zapłacić 2 euro, ale czuć tutaj naprawdę przepych, taki styl barokowy, który wręcz kipi bogactwem. Można byłoby się zastanawiać, skąd w ogóle w tego typu miasteczkach jest aż tyle kościołów, po co to było. To są czasy, kiedy Sycylijczycy zwrócili się znowu w stronę kościoła. To były czasy kontrreformacji, byli bardzo religijni, a równocześnie dorobili się na handlu i na rolnictwie. I budowanie kościołów traktowali jako swego rodzaju taką wizytówkę i potwierdzenie, że właśnie mają pieniądze. I każdy ród, każdy zakon chciał mieć swój kościół, swoją świątynię, ładniejszą, piękniejszą, bardziej reprezentatywną. No i mamy efekt tego właśnie w postaci tego, że co kawałek w tych miasteczkach mamy kolejny kościół i kolejną świątynię. Nad miastem góruje też zamek książąt Modiki razem z wieżą zegarową, która jest takim symbolem miasta. Wstęp kosztuje 3 euro, ale moim zdaniem nie warto tu wchodzić, dlatego, bo na wieżę zegarową i tak nie można wejść ze względu, przynajmniej na razie, ze względu na prace remontowe. W środku zamek jest kompletnie pusty, więc po prostu możecie zobaczyć puste pomieszczenia, a jeśli chodzi o te punkty widokowe, to tak naprawdę kawałeczek dalej jest też fajny punkt widokowy, z którego jest fajny widok na miasto, zupełnie za darmo. Kolejny kościół Świętego Piotra, który pełnił funkcję katedry dla dolnej części miasta, a Święty Piotr jest patronem Modiki. Piękna fasada, bogato zdobiona, barokowa, robi wrażenie, trzeba przyznać. O! Pociąg jeździ jednak, nawet nie w sezonie, a my tutaj tyle kilometrów robimy. Patrz, Michał. Modica to stolica czekolady. Właśnie tutaj mieszczą się jedne z najstarszych fabryk czekolady na całej Sycylii, bo najstarsza fabryka z Modiki została założona w 1880 roku, ale czekolada pojawiła się tutaj znacznie wcześniej, bo na Sycylię czekoladę przywieźli Hiszpanie i to nie byle jaką czekoladę, bo taką produkowaną tradycyjnymi metodami, dokładnie tak jak robili to Aztekowie w Ameryce Południowej, bo tam właśnie zbierano nasiona kakaowca i mielono je na takich specjalnych żarnach, potem dodawano przyprawy, cukier i ze względu na to, że temperatura była dostosowana do tego, żeby ten cukier się całkowicie nie stopił, to jak spróbujecie tej oryginalnej, dobrej czekolady, to wyczujecie tam takie właśnie kryształki cukru. Czekolada jest gorzka i jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Natomiast jeśli chodzi o muzeum, wstęp kosztuje 3 euro. 3 warto. Jest w ładnym budynku, ale wejście do tego budynku jest bezpłatne, więc możecie sobie po prostu wejść tutaj do budynku. Samo muzeum to jest zaledwie 3 małe sale i jest kilka rzeźb, kilka obrazów z czekolady. Jest puszczony film, jak ta czekolada powstaje. No i jest tutaj mapa Włoch z czekolady. I to wszystko. Oczywiście zakupy musiały być. Jeśli jesteście fanami gorzkiej czekolady, to myślę, że zdecydowanie się tutaj odnajdziecie. Chociaż, tak jak powiedziałam, ta czekolada jest dość specyficzna. Byliśmy też w najstarszej fabryce czekolady i tutaj kupiliśmy czekoladę z oślim mlekiem, no bo to taka nowość, u nas tego nie ma. I 50 gram tej czekolady kosztowało 4,90. Natomiast jak będziecie robić zakupy w muzeum i tak naprawdę możecie w ogóle nawet nie wchodzić do muzeum i nie płacić za wstęp, tylko po prostu przyjść sobie tam na zakupy, to tamte czekolady są po 3 euro za 100 gramów, więc tam się bardziej opłaca. Są też oczywiście z różnymi dodatkami, natomiast minusem jest to, że w muzeum jest płatność tylko i wyłącznie gotówką. Dostaniecie taki paragon napisany przez pana na takiej... jak to się nazywa, na takiej kalce jakby, tak, długopisem i to będzie wasz paragon, no i musicie zapłacić gotówką, a tutaj bez problemu płacicie kartą. Z Modiki przegonił nas deszcz, który pojawił się znikąd, bo w prognozach miało go nie być. No ale wiecie, jakie jest czasem nasze szczęście do zaklinania deszczu. Nawet jak ma nie padać, to jak my przyjeżdżamy, to może się okazać, że będzie padać i tak było tym razem. Mieliśmy w planach jeszcze 2 miasteczka takie barokowe, ale chodzenie w nich w deszczu to żadna przyjemność, a sprawdziliśmy, że na wybrzeżu jest ładna pogoda, więc wsiedliśmy w naszą pandę bez klimy i pognaliśmy na wybrzeże i tutaj jest naprawdę już pięknie, przyjemnie, sympatycznie, a pozostałe miasteczka pewnie trafią
na kanał w jakimś innym odcinku, bo to nie nasz ostatni pobyt na Sycylii. Do zobaczenia.